Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was na moją opowieść o tym, czego nie lubię i czego może nie rozumiem też, co nie trafiło do mojego serca, z czym nie mam chemii. Na takie zestawienie zapachów Was zapraszam. Będzie to takie zestawienie, które nie chciałabym, żebyście odbierali negatywnie. Po prostu perfumy to jest tak subiektywna rzecz, że wszystko, co dzisiaj powiem, to jest tylko i wyłącznie, i mam nadzieję, że to rozumiecie, moja perspektywa. Tak samo jak ktoś mówi o zapachach, które ja kocham, jako o czymś nudnym i tak dalej, ja tego absolutnie nie biorę do siebie, albo jak o czymś obrzydliwym, co pachnie im w jakiś taki nieprzyjemny sposób. Ja to po prostu rozumiem, bo każdy z nas, po pierwsze, ma inny nos. Pamiętajmy jedną ważną rzecz. Dlaczego też potrafimy, nie tylko skóra wpływa na odbiór zapachu, dlaczego potrafimy czuć coś innego, jeden czuje to, drugi czuje to, potrafimy różnić się w odbiorze. Nasz nos, czyli węch ogólnie ma pamięć. Bardzo dużo odbieramy zapachów z perspektywy pamięci węchowej. W związku z tym, jeżeli tak, to pewne zapachy, wonie będą nam się kojarzyć z czymś, co gdzieś kiedyś czuliśmy. I tak będziemy odbierać zapach. Ktoś nigdy w życiu nie czuł danego zapachu, nie wie, jak pachnie siano, nie wie, jak pachnie kamfora, nie wie, jak pachnie atrament i tak dalej, i tak dalej. Nie wie, jak pachnie frezja, lilia, magnolia, nie wie po prostu tego, więc ogólnie Wam powie, co czuje, i jego pamięć węchowa nakieruje go na pewne nuty, co w tym może być. Dlatego odbieramy pewne zapachy inaczej. Już pomijam pH skóry, to, że niektórych nut nasz zapach w ogóle nie wyczuwa, niektóre zapachy są dla nas totalnie nietrwałe, dlatego że nasz nos po prostu tych nut nie czyta, albo danej kompozycji w ogóle nie czyta. Ja przygotowałam takie zestawienie i powiem Wam szczerze, liczę na to, że podejdziecie do tego normalnie. Tak jak zawsze zresztą, bo zawsze podchodzicie do tego normalnie. Natomiast to będą takie zapachy dosyć hypowane, znane, które myślę, że wszyscy znacie, a ja się z nimi po prostu nie rozumiem. Pierwszym zapachem, o którym Wam powiem, jest to Jean Paul Gaultier Scandal. Zawsze będę to powtarzać, bo mam w głowie Jeremiego Fragrance'a, daję słowo. Jean Paul Gaultier Scandal. Nie rozumiem się z tym zapachem. To znaczy, jak robiłam jego recenzję, czy tak, bo to ulubiony zapach właśnie kobiecy, damski Jeremiego, i jak Wam w tym filmie opowiadałam o tym zapachu, że nic takiego szczególnego, też te parametry takie i tak dalej, że w sumie to czym tu się zachwycać, no miód, miodowy, bardzo słodki zapach. Ja rozumiem, że ktoś może z nim mieć chemię i że po prostu on może do Was trafić, i też nie mam nic przeciwko zapachom z miodem, bo uważam, że niektóre są przepięknie skomponowane. Ten akurat miód w Skandalu też generalnie mi odpowiada, ponieważ nie jest to ten miód taki odzwierzęcy bardzo, ja nie czuję tych wręcz plastrów i nie są taki gorzkawy, a takie podanie miodu też znam i też już czułam i to bardziej gryzie mnie w nos. To jest po prostu taki na sposób ulepny, strasznie mocno słodki, i mimo, że ja uwielbiam zapachy słodkie, to lubię, jeżeli w tym zapachu coś się więcej dzieje. Poza miodem natomiast Skandalu nie czuję nic innego. Poza tą ulepnością nie czuję nic innego. I nie jest to zapach, który ja chciałabym jakkolwiek mieć w swojej kolekcji, czy w ogóle będę miała w swojej kolekcji. Jest on po prostu poza moim zainteresowaniem. Kolejny zapach to jest Dior Poison.
Dior Poison to jest zapach, który kiedyś nad nim się zastanawiałam, a może bym chciała go mieć, a może bym się nim go przynajmniej wypróbowała. No i nadarzyła się okazja w postaci, oczywiście, to może być mylące, natomiast postanowiłam na sobie już tego nie sprawdzać. Spotkałam się z moją koleżanką, której signature scent jest Dior Poison i to totalnie przypadkowo wyszło, że w ogóle nawet nigdy nie wiedziałam. No i przyszła na te spotkanie właśnie wyperfumowana tym zapachem. Ja nie mogłam znieść tego zapachu. Ja się dusiłam, ja chciałam stamtąd uciekać, ja nie mogłam z nią rozmawiać. Dłużyło mi się te spotkanie, mimo że ja ją strasznie lubię, uwielbiam z nią rozmawiać, się z nią spotykać. To po prostu ja nie mogłam tego zapachu znieść. On się za nią ciągnął ogonem, na powietrzu było nawet jeszcze gorzej niż w pomieszczeniu, mam wrażenie. Jeszcze bardziej projektował, był taki duszny, zabijający i dosłownie dla mnie śmierdzący. On po prostu dla mnie niewymownie śmierdział najgorszym kadzidłem, jakie ja mogę sobie wyobrazić. I po prostu postanowiłam nie próbować więcej tego zapachu, nawet na sobie. Nie wiem, może na mnie byłby trochę mniej taki mocny, ale wątpię. Myślę, że po prostu nie ma sensu. Jeżeli na niej już tak bardzo mi się ten zapach nie spodobał, postanowiłam go po prostu nawet na sobie nie testować. Także Dior Poison dla mnie to jest po prostu zapachowy dramat. Wszelkiego rodzaju zapachy Narciso Rodriguez. Miałam jeden pudre do zaakceptowania, który naprawdę dosyć fajnie się utrzymywał, ale jest to taki zapach kontrowersyjny, bo dosyć dymny, taki, mówią, że to kadzidlany, dla mnie bardziej jakiś właśnie tytoniowy. Natomiast całą resztę, którą próbowałam, nie mogę się pogodzić z tym brakiem trwałości. To nie są złe zapachy, czy to nie są też brzydkie zapachy. One mają coś w sobie, fajnie są komponowane, nie mogę powiedzieć. Rozumiem też, dlaczego ludzie tak uwielbiają zapach Faux Hair i Mask i tak dalej. No on ma tego trochę i to wszystko jestem w stanie zrozumieć, ale parametry na mnie, uwierzcie mi, są tragiczne, po prostu tragiczne. Nie mogę zaakceptować zapachu i nie zaakceptuję i już postanowiłam, że jeżeli zapach na mnie się nie utrzymuje przynajmniej 5 godzin, nie ma w ogóle opcji, żeby w mojej kolekcji taki zapach funkcjonował i był. Te zapachy Narciso Rodriguez to są zapachy, które ja czuję dosłownie przez 5 minut, ale to od świeżego psiknięcia i on jakby się ze mnie ulatnia. Też Agnieszka z Green Tea pod jednym z komentarzy, gdzie właśnie z dziewczynami dywagowałyśmy, że wiele ma problem z Narciso Rodriguezem i nie rozumie tego, dlaczego ta trwałość jest tak beznadziejna. Agnieszka napisała, że jest to, on dodaje rodzaj piżma, który po prostu dla niektórych nosów jest kompletnie niewyczuwalny. Być może, ja tego nie wiem, ale ufam Agnieszce, wiem, że gdzieś na pewno to wyczytała i po prostu ma takie informacje, więc jeżeli tak jest, no to może i Wy macie taki nos jak ja i po prostu Narciso nigdy nie będzie dla Was, chyba że zmieni jakąś formulację, ale te zapachy trafiają do pewnej grupy ludzi, więc myślę, że pewnie nie zmieni tego rodzaju piżma po prostu. Viktor & Rolf Flower Bomb. To są zapachy i tu mówię o wszystkich, bo miałam 3 zapachy Flower Bomb i więc mówię tutaj o wszystkich. Mam jeszcze tak naprawdę. I teraz tak, to są takie zapachy, które też nie wyróżniają się, bo one są w podobie właśnie, moim zdaniem to taka podobna linia zapachowa do Prady Paradox i do Valentino Donna Born in Roma. I jak wiecie, te dwa lubię. Już dziś mówię lubię.
a nie bardzo lubię i tak dalej. Lubię. Natomiast one mają inaczej skonstruowaną bazę, która kompletnie na mnie się nie utrzymuje. I zapachy jako zapachy, nie chcę ich krytykować. Znowu przyczepiam się po prostu do tego, że są nietrwałe. I z tego, co często z Wami rozmawiam, wiem, że Wam też bardzo zależy na trwałości, że bardzo Was frustruje i mnie również frustruje sytuacja, kiedy zapach się podoba, kiedy jest piękny, a nie trwa na nas zbyt długo. I jest to frustrujące, bo chcielibyśmy go czuć i czuć. I nieraz ja mogę podejść tu i na nowo się psiknąć, pod warunkiem, że ten zapach trwa przynajmniej jakąś ilość godzin, a nie trwa 15 minut i po 15 minutach mam znowu przyjść i psiknąć. Więc powiem szczerze, ja nie akceptuję tego typu zapachów i one po prostu należą do grupy zapachów dla mnie totalnie nietrwałych. Następny zapach, o którym Wam powiem, to być może Was znowu zszokuje, Gucci Bloom. Wiem, że bardzo wiele osób uwielbia te zapachy, a ja ich po prostu zwyczajnie nie rozumiem. Dla mnie ani nie ma tam nic ciekawego. Mogę też się wypowiedzieć o Gucci Bloom Intense, chociaż Gucci Bloom też testowałam. I niby to są zapachy, przynajmniej ta wersja Intense tuberozowa, białokwiatowa, a ja tam głównie wyczuwam słodycz wanilii i tak naprawdę nie wyczuwam za bardzo tych kwiatów. No gdzieś tam w tle one grają, ale mimo, że wyczuwam wanilię, to niestety moim zdaniem totalnie baza, mech i paczula i chyba jakiś kokos nie dają na mnie żadnej trwałości. Bez tej bazy drzewnej jakiejkolwiek po prostu zapachy się u mnie nie utrzymują i ten zapach jest taki sam. Z tym, że oprócz tego, że on się u mnie nie utrzymuje, naprawdę nie jest dla mnie wcale interesujący. Jest to kolejna wanilia, niezbyt jakaś odkrywcza ani turbo ciekawa. Rozumiem hype, że one się mogą podobać, ale dla mnie naprawdę jest to zapach bardzo nudny niestety. Czy muszę jeszcze komuś tłumaczyć, że kolejny zapach, o którym Wam powiem, to kompletnie nie jest zapach dla mnie i na szczęście nie jestem akurat w tym względzie odosobniona, ale to jest zapach, który naprawdę dzieli ludzi. Chodzi o Yves Saint Laurent Black Opium. Jak widzicie, miałam miniaturkę tego zapachu i naprawdę nigdy do tego zapachu, nie mówmy nigdy, bo może mi się zmienić, ale ja raczej nie wrócę do tego zapachu i nie będę chciała go mieć w kolekcji. Ten zapach naprawdę dzieli ludzi. Dla jednych jest to zapach, który jest strasznie mocarny, bardzo mocny, bardzo ogoniasty, czymś takim strasznie waniliowym, słodkim, kawowym. Ja nie wyczuwam w tym zapachu kompletnie nic. Dla mnie jest to zapach płaski, nijaki, nieciekawy, nudny wręcz i kompletnie na mnie nietrwały. Jest to na mnie zapach, który trwa dosłownie tylko tyle, ile ja go na siebie poleję. Mam wrażenie, że dosłownie w sekundach ze mnie ten zapach schodzi. Nie umiem jeszcze na nadgarstku, jak poleję i zaczynam się w niego wąchiwać, to powiedzmy, że przez minutę jestem w stanie przynajmniej ocenić, czy on jest dla mnie jakiś. Ten zapach naprawdę jest dla mnie totalnie nijaki i nie chcę tu nikogo urazić, bo najprawdopodobniej jest to wina mojej skóry i tego, że składniki użyte w tym zapachu kompletnie nie są u mnie w żaden sposób wyczuwalne, nie grają z moim pH, albo też, jak niektórzy mówią, jest to wręcz zbyt mocno zapach dla mnie, być może też taki zapach, który strasznie stapia się z moją skórą. W każdym razie mój nos absolutnie nie wyczuwa tam żadnych niuansów kawowych, nie wyczuwa tam nic, co mogłoby mnie w jakikolwiek sposób do tego zapachu przyciągnąć. Teraz Wam powiem o zapachu, który z tego co wiem też cieszy się ogromną popularnością. Swego czasu był to jeden z lepszych letniaczków i w wielu zestawieniach YouTube'owych i też Waszych w komentarzach
ten zapach się pojawiał. Chodzi o Versace Versense. I uwierzcie mi, że chciałabym bardzo, żeby ten zapach na mnie również wybrzmiewał ciekawie. Jest to niby zapach cytrusowo-drzewny. Jest to zapach, który jest typowo zapachem letnim, nie przeszkadzającym, takim dosyć bliskoskórnym, nie jakimś projektującym, ale jest to dobry wypust Versace, nie dla mnie. Na mnie nie ma tam żadnej cytrusowości, wręcz bym powiedziała, że zapach jest na mnie bardzo mocno zielono zgniły, jeżeli już go wyczuwam, bo też wyczuwam go maksymalnie przez godzinę i na tym się moja przygoda z tym zapachem się kończy. Godzinny eksperyment Versace Versense. Versace Versense było w mojej kolekcji, miałam ten zapach swego czasu, ale oddałam go przyjaciółce, która właśnie jest w tym zapachu rozkochana. Nie jest to kompletnie kompozycja, która na mnie wypada ciekawie, w przeciwieństwie do niej. Widzę te różnice, kiedy na niej zapach pachnie niesamowicie cytrusowo, ale tak rzeźko, tak pięknie, letnio, czuje się wręcz te lato, a na mnie niestety dosyć leśnie, zielono i zgniło. Kolejny zapach, o którym Wam powiem, to jest Marc Jacob Daisy. Słuchajcie, to jest zapach owocowy, więc generalnie, no, co tu mogło pójść nie tak, że ten zapach do mnie nie trafił? Sama do końca nie wiem. Obiektywnie rzecz ujmując, zapach jest ładny, ale właśnie jest coś takiego, i wielokrotnie Wam to też mówiłam, jak chemia między zapachem a nami. Czasami bardzo wydawałoby się zwyklaczek zagra z nami, nie tylko z naszą skórą, ale w ogóle jest coś takiego, że nasz nos odbiera dany zapach jako coś niezwykle pięknego i przyjemnego, mimo że dla innych to jest naprawdę totalny zwyklaczek. Dla mnie ten zapach jest naprawdę totalnym zwyklaczkiem. Ja po prostu nie poczułam tego czegoś, żeby chcieć go mieć. Wykończyłam tę moją odleweczkę najnowszego zapachu Wild Intense i naprawdę nie pragnę mieć żadnego zapachu Marca Jacobsa z linii Daisy. Po prostu to nie dla mnie. Kolejny zapach, z którym nie ma miłości i który miałam w swojej kolekcji kiedyś, to jest Jimmy Choo. Zapach się nazywa Jimmy Choo. Jest to zapach słodki, ale zdecydowanie paczulowy. Paczulę tam czuć, jej taką ostrość. On jest taki trochę nieoczywisty. Można by uznać, że zapach bardzo mi się spodoba, ponieważ jest trochę zaskakujący przez tą paczulę, która w nim jest. Natomiast muszę przyznać, że był to zapach, który bardzo trudno mi się używało, który po prostu mnie męczył. I nie męczył w sensie nut, które tam się znajdowały, czy zapachowo, że coś było nie tak i po prostu czułam się zmęczona. Czułam zmęczenie z używania zapachu, który tak naprawdę nie dawał mi nic, bo mimo że opis wydaje się dosyć ciekawy, to na mojej skórze był to zapach bardzo jednostajny, nie było tam za bardzo słodyczy, głównie ta paczula dochodziła do głosu i moja skóra, to co czułam w korku, a to co czułam na swojej skórze nie współgrało z tym tak naprawdę zapachem. Moja skóra jakby wyeliminowała wszystkie nuty, które w tym zapachu się znajdują, oprócz paczuli, którą niby lubię, ale w takiej suchej i takiej mocnej wersji i jedynej, bez żadnego otoczenia, no nie było to dla mnie przyjemne. Powiem szczerze, naprawdę ten zapach zmęczyłam, zużyłam go, ale go zmęczyłam. Też nie miał jakiejś trwałości na mnie, ale to też nie była może jakaś tragiczna trwałość, bo jednak te 4 godzinki czułam na sobie. Tak jak Wam wcześniej powiedziałam o tamtych zapachach, tamte to dopiero jest tragedia, kiedy tak naprawdę czujecie tylko w momencie pryśnięcia, a później już jakby zapach się rozpływa. Także to był zapach, który po prostu mnie męczył, brzydko na mnie tak naprawdę wybrzmiewał, no i nie, do tego zapachu nie wrócę. Kolejny zapach, myślę, że bardzo znany, to jest Rabanne Lady Million.
Miałam ten zapach też kiedyś w swojej kolekcji i po prostu to był zapach kupiony w ciemno. Zresztą jak większość zapachów w mojej kolekcji była kupowana w ciemno, ten zapach również. I o ile ten zapach otoczeniu się bardzo podobał, to niestety ja na sobie czułam aldehydowość. Czułam trochę jak Chanel No. 5, wybrzmiewał na mnie ten zapach. Bardzo tak mocno alkoholowo też pewnymi momentami, jakby nie alkohol, który jest na początku zapachu, czasami niektóre perfumy na samym początku wybrzmiewają bardzo alkoholowo, to tu tak jakby w ciągu dnia potrafił ten alkohol do mnie uderzyć. Aldehydy były cały czas i nie czułam nic innego. Dla mnie to nie był ani słodki, ani zapach kwiatowy w żadnym stopniu. Strasznie mocno taki wręcz przytłaczający, mocno vintage'owy, strasznie taki aż tak samo. To był zapach, który bardzo ciężko mi się zużywało. Ja go zużyłam, ale naprawdę myślałam o tym niejednokrotnie, żeby komuś oddać go, żeby po prostu, nie wiem, nie męczyć się z używaniem tego zapachu, bo on był po prostu na mnie straszny, ale to był zapach, który wiem, że zdobywał naprawdę ogrom komplementów, wiem, że się bardzo ludziom podobał, a ja po prostu czułam coś okropnego. W ogóle moja skóra nie współgrała z tym zapachem. Podobna historia, słuchajcie, była z zapachem, który też miałam, Prada La Femme. O ludy, to był zapach, który na mnie był po prostu obrzydliwy. O ile Rabanne Lady Million był to zapach, który wybrzmiewał na mnie właśnie tak aldehydowo, momentami strasznie czułam też alkohol, no po prostu nic ciekawego. O tyle La Femme to była wręcz jakaś toksyczność. To było jak chemia w perfumach, która nawet nie syntetyczność, ja stricte czułam na sobie jakiś chemiczny płyn. Jakbym się polała jakąś chemią nawet nie wiem, czy do toalety, po prostu czuć było taką specyficzną nutę, strasznie mocno chemiczną, strasznie mocno drażniącą, wręcz idącą w oczy, drapiącą. Ja nie znosiłam tego zapachu na sobie. Naprawdę ten zapach mnie po prostu pokonał. I kiedyś moja przyjaciółka też używała Prady La Femme i ona bardzo lubiła ten zapach i na niej on brzmiał ok. Też nie powiem, że jakieś fajerwerki, absolutnie nie. Uważam, że używała ładniejszych zapachów niż Prada La Femme akurat. Nie myślę, żeby to był zapach jakoś tak bardzo ją ukobiecający, czy bardzo jakiś taki, wiecie, właśnie nie był to zapach dla mnie zbyt kobiecy. Ja cały czas w nim czułam te takie drażniące nuty, nawet na niej on miał coś takiego w sobie niezbyt korzystnego, ale na mnie był po prostu obrzydliwy. Kolejny. Elizabeth Arden Fifth Avenue. Kto tego nie wąchał, myślę, że kto bywa w Rossmanie, to ten zapach ma przynajmniej przewąchany. Nigdy w życiu nie miałam Elizabeth Arden, ale przewąchany zdecydowanie. No i znowu, dla mnie Elizabeth Arden to jest Chanel No. 5 na mnie. Dlaczego nie lubię Chanel No. 5? Bo właśnie z moją skórą te aldehydy się kompletnie nie lubią. Taka ilość aldehydów się kompletnie nie lubi. Ja nie wiem, jak jest do końca skomponowane Elizabeth Arden Fifth Avenue, natomiast na mnie to jest po prostu Chanel No. 5, czego nie mogę znieść. Znowu ta aldehydowość, znowu nic innego nie czuję, nie wybijają się żadne nuty kwiatowe, ja nie czuję tam żadnych przyjemnych kwiatów. Jest to dla mnie zapach bardzo męczący, bardzo nieprzyjemny, coś, czego ja po prostu nie mogę znieść. Podobna historia, nie rozumiem fenomenu wręcz, bo o ile Fifth Avenue jest to zapach, który
myślę, że też wiele osób nie rozumie, bardziej idą we flankery tego zapachu niż w tę podstawową wersję. O tyle już Elizabeth Arden Green Tea jest dosyć popularnym i lubianym zapachem. Nie przeze mnie. Jest to dla mnie zapach bardzo nudny, bardzo, bardzo nudny, ale przede wszystkim jest to zapach, który na mnie nie trwa dłużej niż minuta. Ja go po prostu nie czuję. Jeżeli ktoś kiedykolwiek w swoim życiu wąchał zapachy herbaciane z herbatą w tle, wie, że jak potrafi to być pięknie ujęte i jak herbata potrafi niewymownie i cudownie podbić zapach. Dla mnie to jest rozwodniona woda z dodatkiem czegoś zielonego, niekoniecznie dla mnie herbacianego. Naprawdę jest to dla mnie bardzo nudny zapach, ale z drugiej strony rozumiem to, że komuś on się może spodobać. Ja niestety nie należę do tych osób. Kolejny zapach, o którym Wam powiem, uwielbiany przez kobiety swego czasu, kiedy on wychodził. Jest to zapach, który wyszedł w 2016 roku. Dokładnie pamiętam jego premierę. Naprawdę, dokładnie pamiętam jego premierę. Pamiętam te wszystkie reklamy, które były. Mężczyzna i kobieta. W jednym czasie wyszła wersja damska i męska. Chodzi o Hugo Boss Descent for Her. O ludy, miałam ten zapach, miałam 30 ml buteleczkę. Nie rozumiałam zachwytu nad nim, ponieważ o ile zapach jest słodki, powinien być słodki, owocowy, tak powinien być odbierany, dosyć przyjemnie, o tyle niestety dla mnie to jest zapach laktonowy, mleczny i tylko to się u mnie wybija. Bardzo często mam taki problem z zapachami, że właśnie nie wyczuwam innych nut poza laktonowością. Ja muszę mieć tak przyrządzony zapach, tak zblendowany zapach, tak dodane składniki, żeby ta laktonowość była tłem dla zapachu, a nie była głównym, co czuję. Niestety Descent jest dla mnie totalnie mlecznym zapachem, mdlącym, nudnym. Nie czuję tam owocowości, nie czuję tam słodyczy, nie wybija się tam dla mnie nic kompletnie ciekawego. No i parametry były naprawdę słabe. Ostatni zapach, o którym Wam powiem i kończę te zestawienie niechlubne, to Jean Paul Gaultier Le Bel. Jeżeli mnie oglądacie, to domyślaliście się, że w zestawieniu ten zapach się pojawi. Testowałam i flankery, Le Bel, Le Parfum, wiele. Zawsze dostawałam do zamówień próbki właśnie Jean Paul Gaultier. To są jedne z najczęściej dodawanych próbek w ogóle do różnych zamówień. Mam takie wrażenie, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. I powiem Wam, że to jest opisywany zapach jako wręcz taki ulepny, słodki, waniliowy, owocowy, coś takiego wręcz strasznie ciężkiego, ulepnego, mocnego, natomiast dla mnie to jest najnudniejszy i najbardziej nietrwały zapach. Podobnie traktuję Jean Paula Gaultier, jego zapachy jako właśnie w tej serii tych torsów, jako zapachy w podobnym odbiorze moim jak Narciso Rodriguez. Moja skóra, mój nos, nie wyczuwam tego, co wyczuwa większość. Nie rozumiem się z tymi zapachami, nie rozumiem ich fenomenu, nie wiem dlaczego kobiety je używają, ponieważ ja na nikim tego zapachu nie wyczuwam i czasami nie czuję naprawdę kompletnie nic, a czasami czuję jakąś dawkę owocowości i nawet w tym pierwszym psiknięciu na jakiś papierek wyczuwam taką przyjemność, potrafię czerpać jakąś
przyjemność z tego zapachu, ale mam wrażenie, że mój nos tak bardzo szybko się przyzwyczaja też do tego zapachu, do tych nut, które tam się znajdują, że za moment naprawdę nie wiem nic i muszę do niego wracać i się zastanawiać na nowo. Także są to dla mnie zapachy bardzo dziwne, tak samo jest Divine. Testowałam, w tamtym roku wyszedł zapach, testowałam go dla Was. No nie, po prostu tutaj jest coś, albo jakaś kompozycja, albo są jakieś użyte syntetyki, których ja nie potrafię odczytywać. Mój nos nie potrafi odczytywać, a moja skóra nie potrafi w ogóle z nimi współgrać. Dla mnie jest to po prostu marka, bo oprócz Skandal, którą też ma tą linię, ale ogólnie powiem szczerze, że jest to dla mnie marka, która no w ogóle mnie nie porywa, nie mam takiej ochoty już poznawczej, chociaż dla Was nadal testuję te zapachy, nadal w nowościach, jeżeli wychodzi ich jakaś nowość, coś staram się, ale powiem Wam szczerze, odrzuca mnie, kiedy widzę, że znowu Jean Paul Gaultier wydał jakąś nowość w tych torsach, czy nawet Skandalu, czy już w czymkolwiek. Marka przestała mnie kompletnie interesować i nie jestem targetem absolutnie dla tej marki. To by były wszystkie zapachy na dzień dzisiejszy, które do mnie nie trafiły z różnych powodów, takich jakich Wam udzieliłam. Podzielcie się, jeżeli to są oczywiście Wasze ukochane zapachy. Mam nadzieję, że podejdziecie do tego normalnie i że rozumiecie, że nasza skóra i nasze nosy to jest strasznie subiektywna sprawa i zapachy są bardzo subiektywnym odczuciem, ale mam nadzieję, że ilekroć coś Wam polecę i coś sobie wypróbujecie, to jednak w dużej mierze zgadzamy się ze sobą, ale różnice, jak we wszystkim, muszą być. Dzięki za dzisiaj i do następnego, kochani. Buziaczki. Pa!